freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj sobie pomówimy o temacie fortów i barbarzyńców, co jest najlepiej, jakby tak powiedzieć, robić w okresie jałowym, a także pomówimy sobie o tym, jak też dobrze farmić, czyli jak wpłynęły te surowce 7, 8 poziomu i co by jeszcze można było tutaj poprawić, jeżeli chodzi o Lilith, no bo nie ukrywajmy, jest parę rzeczy, które no Lilith tu mogłaby poprawić, jeżeli chodzi o surowce, ale zacznijmy od fortów i barbarzyńców. Jak wiecie, jakiś czas temu się zastanawialiśmy nad tym, czy jest lepiej robić forty barbarzyńców, tam powiedzmy 10 już powiedzmy dalej 1+1, tak jak się robiło w każdym okresie jałowym, czy lepiej jest zrobić na przykład, wiecie, tam już na przykład nie wiem 1+2, bo też takie opcje chodziły, lub też więcej osób. Ogólnie tak, jeżeli mamy od 7 do 9 poziomu, 1+1 jest oczywiście bardzo wskazane i ze względu na speed-upy, które lecą, jest bardzo dobrą opcją, jeżeli mówimy o fortach poziomu 7. Jak widzicie, ja tu mam dużo z poziomu 10 koło siebie, ale jestem w trakcie wykonywania questa, jeżeli chodzi o mobilizację sojuszu. Ale no bardziej się opłaca, jak już robimy te forty, no to między 7 a 9, jeżeli mówimy o takim 1+1. Wiadomo, najbardziej się opłaca robić dziesiątki. Lecz dziesiątki nie każdy wiem, że gracz zrobi, bo miałem już takie sytuacje, że jeżeli ktoś wypuszczał 1 na 1 i miał słabego dowódcę, to ten fort go przerastał. No czasem tak jest, nie mówię, że każdy ma super dowódców i tam jakoś rozwiniętych, więc może ta dziesiątka wtedy nie skulać i wtedy wiem, że czasem gracze grają 1+2. Ja osobiście puszczam sobie dziesiątki przeważnie na 1+2 lub też 1+1 z moimi farmami, tak, tu mam Optimus Prime'a i Optimusa. Ja sobie z nimi jakby tak powiem puszczam wtedy, bo nie mam tam dużo kawalerii, ja tam ogólnie mam piechotę, bo tam to były konta kiedyś jako piechotę robione. Kawalerii nie miałem dużo, dopiero teraz tam sobie pomalutku ją buduję. I wtedy po prostu sobie puszczam i wtedy mam gdzieś tam koło 500k wojska i spokojnie to sobie daję radę. Takie rally na taki fort, dziewiątkę, czy tam te mniejsze, jak widzicie, chłopaki tutaj robią głównie na story teraz, no nawet ze swoją farmą robi 500, żeby jak najwięcej dostać speed-upów, no bo popatrzcie, im więcej dostaje, im po prostu macie mniej, jakby tak powiedzieć, powiem ze swojej farmy wrzucone, no to tak jak tutaj na story akurat robi, no to on wrzucił sobie tutaj 50, co tu mamy? T4, gdzie jego główny marsz to jest Neski z Joanną z T5 i on tą Fort 9 zrobi, nawet takim zestawieniem. Będzie się to wiązać troszeczkę, może bardziej mu zbiją te marsze, będzie miał trochę, może powiedzmy, więcej surowców do leczenia, ale to nie są jakieś tam duże koszta jak na KVK, więc automatycznie to się wiąże z tym, że 1+1 dalej jest adekwatne, a dziesiątki możemy robić 1+1, jeżeli mamy mocne konto i powiedzmy na jakąś tam mocną farmę, a czasem po prostu gracze grają 1+2. Tutaj jak widzicie mam pełno barbarzyńców koło siebie, jak my w ogóle ich mi tłuczemy. Oni se stoją, bo prawda jest taka, że jak robiłem sobie tutaj tych barbów tam na event ze speedem, co mi w ogóle nie wypalił, jeszcze mi tam jeden z graczy go zepsuł podczas robienia, no to powiem wam, że tych jednominutowych dziesiątek można dużo zdobyć, ale moim zdaniem jest lepiej z fortów zdobyć te piątki lub też tam piątki, jeżeli chodzi o same leczenia, bo jak tutaj zobaczyłem przyspieszenia, no to trochę tych piątek mi już ostatnio z leczenia poleciało, no już mam 3000. Więc ogólnie ten piątek troszeczkę leci, więc te forty się naprawdę opłaca robić, moim zdaniem dalej, tak jak było przedtem. Robienie barbarzyńców, czy tam potem maruderów bardziej wam się przyda podczas KVK, pre-KVK, gdzie będziecie oczywiście przeznaczać duże środki AP. Ostatnio parę osób mi mówiło, że jednak już te znerfione paczki, że to się nie opłaca robienie tych maruderów w pre-KVK, że to lepiej zostawić sobie na barbarzyńców w KVK. Ja ogólnie powiem wam szczerze, że ja dalej jestem za pre-KVK. Zobaczę jak będzie nasze kolejne KVK i jak ja tam będę stał szlacem, jak będę mógł robić tych moich tutaj barbarzyńców, czy maruderów na czas. Zobaczymy ile wtedy tam wyciągnę i wtedy
jestem w stanie ocenić, czy to dalej się opłaca, czy nie. Po ostatnim uważam, że dalej się opłaca, które grałem 2 miesiące temu pre-KVK. Więc takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o to. Ja znowu ze względu na AP też patrzę, bo popatrzcie, no tutaj kiedy bijemy tych maruderów, no to dużo AP nam nie schodzi, nie? Kiedy maruderzy w pre-KVK się pojawiają i naprawdę możemy dużo speed-upów, rubinów wyciągnąć. Kiedy gramy już KVK i chcielibyśmy na przykład na 5 marszy iść zbijać, no to idzie bardzo dużo AP. Wiadomo, że tam się robi chaining. Jeżeli macie dużo czasu na KVK i możecie chainować, no to owszem, te AP może wam się w jakiś sposób zwrócić. Zresztą widziałem jakieś tam statystyki, jak ludzie robili, wiecie, ile zużyli AP na pre-KVK, ile zużyli w KVK, ile mieli speed-upów, rubinów i tak dalej. Niby tam troszeczkę minimalnie wychodziło lepiej w KVK, ale jeżeli chodzi o chyba speed-upy do szkolenia, nie? Ale jeżeli chodzi już tak, popatrzysz sobie po tym jak potwierałeś też paczki z KVK, z pre-KVK oczywiście, no to jednak ja bym powiedział, że lepiej jest pre-KVK, bo jednak tam te speed-upy i czy też materiały lecą. I ja dalej jestem tego zdania. Zobaczymy, czy kolejne pre-KVK mi moje zdanie zmieni, bo może tak być, że je po prostu zmieni. Jeżeli chodzi o maruderów, barbarzyńców, w ogóle tej farmy nieprzygotowanie się pod kiwiki, pod KVK, żeby mieć jak najlepszy tam wiadomo, no jak najwięcej z przyspieszeń, no bo tu wszystko o to chodzi, żeby mieć jak najwięcej przyspieszeń, prawda? Więc ja osobiście mogę jeszcze powiedzieć tyle od siebie, że jako tutaj gracz, który jest w okresie jałowym, widzę, że te forty, jeżeli jest nad tym kontrola i pilnujemy, żeby ludzie robili te forty, czyli jest to powiedzmy 70-80 fortów powiedzmy w tygodniu, nawet tam widziałem, że nam dochodzi po ponad 100, bo my chyba robimy nawet więcej niż ta średnia, bo tam chyba 100 było nawet jak mamy tego bota do fortów. Więc naprawdę przede wszystkim te speed-upy z tych fortów lecą. No i oczywiście najważniejsze, no to wiecie o co chodzi w prezentach, czyli kryształowa skrzynia. I z tego po prostu, że ona przez cały czas się, wiecie, przeładowuje i przez cały czas możemy zdobywać stamtąd speed-upy. Jak i trójki, ósemki, tak i minutówki, więc no ja jestem dalej za tym, jeżeli chodzi o forty. Jeżeli chodzi o surowce, słuchajcie, poziom 7, 8, super temat. W ogóle jak ja przeglądam teraz, puszczam farmy, cokolwiek, no to 7, 8 wszędzie wyciągnę. Wszędzie, naprawdę, nie wiem, może, nie wiem czy nas jest mniej, teraz po prostu bardziej się tak rozłożyliśmy po tej mapie, bo wiem, że parę osób odeszło, parę osób przyszło i to tak zawsze tak jest, że jak chcemy gdzieś tam troszeczkę zbić, no to tak będzie tych pewnie 120 kont aktywnych. Plus oczywiście te farmy, więc ja jakoś uważam, że fajnie to jest, że mamy tego poziomu 7, 8. Chociaż jedno bym zmieniłbym tylko to, że jak mamy tego silosa tutaj, to dałbym więcej, żeby on mógł więcej, wiecie, mieć jakby tak powiedzieć złoża, większe złoże. Jeżeli mamy 7, 8 złoża, no to fajnie byłoby mieć ten silos troszkę większy. Nie pamiętam ile on teraz tam ma, bo nie mam R4, więc nie powiem jak stawiam. Jak stawiam, to wtedy tam może jest, tu mamy teraz 58, może tam jest 200 milionów, może tak być gdzieś, mogę się mylić. Jeżeli wiecie, to poprawcie mnie w komentarzu pod filmem. Więc to jakby było więcej, nawet powiedzmy tam do tych 300, powiedzmy, że jest 200 milionów i byłoby 300 milionów, no to byłoby nawet fajnie. Jeżeli chodzi o silot. No i jedną rzecz, którą może jeszcze bym tutaj, jak już sobie VK zmienił, no to, że jak mamy te złoże klejnotów drugiego poziomu, to dałbym tą trójkę Foam Kinglom. No bo kurczę, no jednak jeżeli wzrastają nam te złoża 7, 8, gdzie w KVK w strefie 4 mamy te kryształy 3 poziomu, no to a w tym momencie wygląda to tak, jakbyśmy byli w strefie 4 w KVK, jeżeli chodzi o surowce. Więc dlaczego nie? Barbarzyńcami nie zbliżamy się tam, bo tam barbarzyńcy są wyżej w zonie 4, ale i tak tutaj w Home King to naprawdę fajne mamy już to rozwinięte i naprawdę to może też spowodować to, że gracze lub też królestwa będą grały mniej recovery KVK, bo będą miały czas, żeby zregenerować się w KVK swoim. Bo jeżeli królestwo jest w miarę aktywne, to da się to zregenerować, naprawdę. Więc
Ja naprawdę jestem bardzo tutaj pozytywnie do tego wszystkiego nastawiony i się cieszę, że to tak wygląda, że tutaj działamy i przez cały czas to rozwijamy. Ja mogę jeszcze tylko powiedzieć tyle od siebie, że forty, jeżeli macie czas, to nie palcie oczywiście AP, tylko dzielny limit, po prostu jak wam się resetuje, zależy na jakim jesteście też VIP-ie, nie? Ale punkty akcji, jeżeli wam się resetują, albo żeby dostać runę, to zdobądźcie tą runę, niech ona po prostu wam nabija te AP i po prostu róbcie sobie przez dzień te forty. Bo naprawdę moim zdaniem, jeżeli chcemy się zregenerować po KVK, no to te forty nam dadzą dużo, plus do tego te skrzynki, jeżeli na przykład dziennie uda wam się 3-4 razy obrócić skrzynkę, oczywiście bez kupowania pakietów, no bo wiadomo, w takim 93 albo w 1960 GT, no to tam pewnie z 4-5 razy obracają kryształową skrzynię we wszystkich sojuszach, więc wiecie, tam pakiety przede wszystkim lecą i lecą, więc to dla graczy tam jest w ogóle raj, jeżeli pod względem przygotowania KVK i speed-upy, więc bez dwóch zdań fajna opcja. U nas wiadomo, to jest troszeczkę inny poziom, więc ja bardziej patrzę na to, żeby się zregenerować też samemu i też patrzę na niektóre rzeczy. No i chyba tyle. Obiecałem wam, że po KVK nagram taki odcinek dotyczący właśnie tych nowych fortów, dziesiątek i barbarzyńców i będziemy mogli właśnie o tym porozmawiać sobie na luzie, już jak ktoś przetestuje i wam po prostu będę mógł śmiało powiedzieć. Robiłem barbów i jednak stwierdziłem, że jednak te forty dają mi więcej tych speed-upów, nawet rubinów, więc no ja jestem zadowolony. Nie będę ukrywał, że nie. Ja jestem zadowolony z tych zmian lead, jeżeli chodzi o Home Kingdom. Jakie będą w przyszłym roku kolejne zmiany po patchu, który 10 grudnia już wychodzi za 2 dni, no to oczywiście będziemy wszyscy tutaj czekać na to i będziemy systematycznie nagrywać filmiki i wam o tym oczywiście opowiadać. Dzięki wielkie, że jesteście. Tyle ode mnie. Do zobaczyska. Hejo.